Siema, tu wahacz. Fiat wprowadza na rynek nowe wcielenie Pandy, tym razem dodając do nazwy słowo Grande i faktycznie ma ono uzasadnienie, ponieważ stara Panda miała 386 cm długości, a Grande Panda ma 4 metry, zatem jest większa, chociaż wciąż trudno powiedzieć, że jakaś ogromna. Na krótkich jazdach miałem możliwość sprawdzić, jakie pierwsze wrażenie robi ten model w wersji elektrycznej. Grande Panda występuje także w wariancie hybrydowym, ale bez względu na napęd prezentuje się tak samo, czyli dosyć kwadratowo i wyraźnie inaczej niż poprzednik, który swoją drogą w ofercie wciąż pozostaje. Kwadratowość Grande Pandy wynika z chęci nawiązania do tradycji i oryginalnej Pandy z lat 80. Ja czuję też tu lekkie klimaty znane z ostatnich Jeepów. Całościowo bryła samochodu wygląda moim zdaniem naprawdę dobrze i na żywo wypada nawet sympatyczniej niż na zdjęciach, zwłaszcza w żółtym kolorze, który dostałem do jazdy. Mamy też w niej sporo ciekawych zabiegów stylistycznych, bo na przykład napisy Fiat i Panda wytłoczone zostały na tylnej klapie, a także na drzwiach, na przednich nadkolach są fiatowe 4 paski, a na tylnym słupku, w zależności od tego z jakiej strony się na niego spojrzy, to pojawiają się albo wspominane paski, albo nazwa marki. Do ciekawostek zaliczyć można też nawiązujący do pikselowych gier z lat 80. przedni pas. Zatem, tworząc Grande Pandę, Włosi nie poszli na łatwiznę i dodali do nadwozia trochę elementów, które wcale nie musiały się tam znaleźć. Na filmie prezentuję bogatszą wersję La Prima ze srebrnymi akcentami na zderzakach, przyciemnianymi szybami i aluminiowymi felgami. W sprzedaży jest jeszcze tańsze o 15 000 złotych bazowe Red, które wygląda wyraźnie bardziej budżetowo, ze stalówkami i bez srebrnych dodatków. Ceny tych odmian to odpowiednio 110 i 125 000 złotych i poza lakierem nie można w żaden sposób dodawać pojedynczych opcji do tych konfiguracji. We wnętrzu też jest ciekawie, bo na przykład owalny projekt deski rozdzielczej jest nawiązaniem do historycznego toru Lingotto, który kiedyś wybudowano na dachu fabryki Fiata. Abstrahując już od tego nawiązania, kabina moim zdaniem wygląda stylowo i nie jakoś tanio. W wersji La Prima przed pasażerem dostaje się schowek wykończony włóknami bambusowymi, a niebieskie elementy wykonane zostały z przetworzonych kartonów po napojach. Są one twarde, ale mają przyjemną fakturę i jedyny tandetnie wyglądający element w środku to jak dla mnie połyskujący tunel środkowy, który już po kilkuset kilometrach przebiegu był porysowany. Fotele testowanego egzemplarza miały z kolei wzór nawiązujący znowu do oryginalnej Pandy, przyozdobione zostały także napisem. W bazowym Red na bambus nie ma co liczyć, nie ma też materiałowych podłokietników czy wzorku na fotelach. W obu odmianach dostaje się za to system inforozrywki z ekranem 10,25 cala i nowe oprogramowanie wspólne z innymi, tańszymi modelami grupy Stellantis, co oznacza brak jakiejś większej możliwości personalizacji ekranów domowych znanej z droższych modeli Stellantis, ale z podstawowych zadań, to znaczy obsługi systemu audio czy telefonu, ten system wywiązuje się bez zarzutu, bo ma prosty interfejs, też dobrą reakcję na dotyk, chociaż sam ekran jakiejś powalającej rozdzielczości nie ma. Przede wszystkim mamy tutaj jednak bezprzewodową integrację z Android Auto i Apple CarPlay i do korzystania z nich ta przekątna wypada akurat i jest to moim zdaniem optymalny scenariusz użytkowania tego systemu. Zegary są zawsze elektroniczne i mają 10 cali. Zestaw wskaźników jest bardzo prosty, mamy tam tylko prezentowane najważniejsze informacje, w gronie których brakowało mi wskazań średniego zużycia energii. Może tego nie znalazłem na szybko, ale przyznam wątpię, bo ta informacja powinna być przecież zawsze wyświetlana przy komputerach podróżnych. Na zegarach dostroić można też kilka rzeczy związanych z działaniem samochodu. Przełączanie pomiędzy ekranami na zestawie wskaźników ma miejsce poprzez wciskanie prawej manetki, a na kierownicy mamy rozmieszczenie przycisków takie jak w innych mniejszych nowych modelach Stellantis, czyli z lewej strony obsługuje się asystentów bezpieczeństwa, a z prawej mamy sterowanie systemem audio i telefonem i rozmieszczenie tych przycisków jest ergonomiczne. Na tylnej kanapie przy fotelu z przodu ustawionym pod siebie, zarówno na nogi, jak i na głowę, miałem minimalny zapas wolnej przestrzeni, ale taki, że nie powinienem cierpieć podróżując tutaj. Bagażnik samochodu ma 361 litrów w wersji elektrycznej, a w spalinowej jego pojemność to 412 litrów z regularnymi kształtami. Gdy złoży się oparcia w drugim rzędzie, to zdolności ładunkowe rosną do odpowiednio 1315 i 1366 litrów, podłoga ma wtedy jednak wysoki uskok. Przejdźmy teraz do wrażeń z krótkiej trasy testowej, którą odbyłem elektrycznym Grande Panda.
Samochód ma przewidziany tylko jeden układ napędowy tego typu, na który składa się silnik mający 113 koni mechanicznych oraz akumulatory 44 kWh. Pod kątem dynamiki auto w mieście jest w zupełności wystarczające, aby sprawnie podróżować. Jak na elektryka przystało, dostaje się tutaj powtarzalne i sprawne reakcje, chociaż też pedał gazu nie jest jakiś przesadnie wyczulony, to znaczy naciskając go krótko nie ma natychmiastowego wyrywania do przodu znanego z niektórych aut elektrycznych, tylko występuje lekko upłynniona i opóźniona reakcja. Nie odczułem, aby wpływało to na bezpieczeństwo jazdy w jakiś negatywny sposób, więc traktuję to jako cechę, a nie wadę Grande Pandy. Samochodem na chwilę wyjechałem też na ekspresówkę i tam do okolic 110 km/h można liczyć na lekkie jeszcze wciśnięcie w fotel podczas maksymalnego przyspieszania, później już napęd wyraźnie zaczyna słabnąć, ale wciąż nie czułem, aby samochód męczył się na drodze ekspresowej. Jest wtedy odpowiednio stabilny, trochę pary jeszcze ma, jedynie w kabinie zaczęło robić się wyraźnie głośniej. Ze względu na brak wskaźnika nie powiem, ile Grande Panda zużywała energii podczas mojej trasy testowej. Też trudno oszacować realny zasięg ze względu na stawanie, aby coś dograć z przebitek i wciąż dosyć krótki dystans, który przejechałem. Mogę za to podać, że według katalogu samochód ma przejechać 320 km na jednym ładowaniu. Stawiam, że realnie będzie to jakieś 250-300 km w lecie. Ładować omawianego Fiata można prądem stałym z solidną mocą do 100 kW poprzez złącze CCS i wtedy ładowanie 20-80% trwać ma 27 minut. Jest też możliwość ładowania prądem zmiennym z mocą do 7 kW i ta opcja jest bardzo ciekawa ze względu na wbudowany w samochód kabel typu drugiego, który jest zwijany i ma 4,5 metra długości, zatem już rozsądną, aby podpiąć się do jakiejś ładowarki. Proces wyciągania i chowania jest łatwy i jest to naprawdę pomysłowe rozwiązanie. Wybierając mocniejszą ładowarkę pokładową 11 kW, dostaje się zwykłe gniazdko do wpięcia zewnętrznego kabla. Ładowanie prądem stałym odbywa się z innego miejsca na tylnym nadkolu. Pod kątem właściwości jezdnych auto prowadziło się neutralnie. W mieście dostaje się dosyć lekkie reakcje na ruchy kierownicą, ale nie czuje się aż takiej żywiołowości, której można by się spodziewać po tak małym aucie. Nie ma też tutaj trybu City, który mógłby ją wyzwolić. Takie zestrojenie zaprocentować może przy wyższych prędkościach, ponieważ gdy przejechałem się kawałek po ekspresówce, to pewność prowadzenia była naprawdę dobra. Cennik samochodu jest bardzo prosty, bo w wersji elektrycznej mamy dwie wspominane odmiany i Red jest propozycją dla osób, które chcą, aby samochód był możliwie tani i nie zależy im na dodatkach stylistycznych czy lepszym wyposażeniu. W standardzie dostaje się chociażby czujniki parkowania z tyłu, pokazywane ekrany w kabinie, tempomat, światła LED, więc do auta miejskiego akceptowalny poziom. La Prima, czyli z Grande Pandy, samochód znacznie ciekawszy wizualnie i też wprowadza kamerę cofania, czujnik deszczu, fabryczną nawigację czy więcej portów USB, bo poza dwoma z przodu dostaje się też dwa z tyłu. Dodawana jest także indukcyjna mata do ładowania. Bez względu na odmianę brakuje za to bezkluczykowego nie tylko dostępu, ale i uruchamiania auta, więc trzeba włożyć kluczyk do stacyjki i później go przekręcić, co w elektryku jest dziwne i robi kiepskie wrażenie. Pomimo tego braku, osobiście myśląc o tym aucie nie jako o wole roboczym, pewnie do La Prima bym dopłacił. Elektryk w sprzedaży pojawia się w okresie publikacji tego filmu, a wariant hybrydowy dojedzie w czerwcu 2025 roku. W jego przypadku dostaje się silnik benzynowy 1.2 o mocy 100 koni mechanicznych, układ elektryczny rozwija 28 koni, a całość ma moc 110 koni mechanicznych i dostaje się tam automatyczną skrzynię biegów. Grande Panda nie występuje nigdy z manualem. Tam cennik startuje od 79 900 zł, a kończy się na 96 900 zł. Dochodzi w hybrydzie też dodatkowa, środkowa półka wyposażeniowa. Obecna aktualnie wersja elektryczna, przyznam, zrobiła na mnie lepsze wrażenie niż myślałem. Osobną kwestią jest opłacalność zakupu elektrycznych aut i o tym nie będę dyskutował, ale testowany Fiat zarówno na prąd, jak i w przyszłości hybrydowy ma naprawdę fajny charakter. Te różne materiały, kolory, znaczki, drobiazgi stylistyczne sprawiają, że to auto po prostu nie jest nudne i to mi się naprawdę spodobało. Te elementy nie pogarszają aspektów praktycznych, bo Grande Panda to przyjazny, nieskomplikowany w obsłudze samochód. I to wszystko, co przygotowałem z pierwszego kontaktu z tym modelem. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak było, to zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!